Witam Was serdecznie w moim pierwszym odcinku, który postanowiłem rozpocząć od podróży po Ameryce Południowej, a konkretnie od Rio. Postaram się pokazać miejsca zarówno ciekawe, piękne, no i przede wszystkim niebezpieczne. Także zapraszam Was do oglądania. Dividido em facções. Jestem właśnie na faweli Rocinha. Będziemy dzisiaj zwiedzać 3 fawele w sumie. Na tej, na której jestem, jest to najbardziej bezpieczna fawela, najczęściej uczęszczana przez turystów. Tutaj przewodnicy w Rio przywożą swoich klientów, turystów. Od tej najbezpieczniejszej faweli zaczynamy, natomiast później będziemy jechać na 2 kolejne fawele, gdzie turyści nie uczęszczają. Nie jest bezpiecznie tam. Mój przewodnik musi uzyskać pozwolenie lokalnych gangów, abym ja mógł tam z nim wejść. Zaczynamy na razie od tej faweli, później te 2 następne. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jadę właśnie z moim przewodnikiem na motorze. Jedziemy w górę. You can do video. When finish, you need to pay him 10 reais, okay? 10. Okay, lá no laboratório visual. If you got a lot of money, you can live there. All right. You speak very good English. You live here. Yes, I live in here. All right. That's my friend. Yeah. What is your name? Luna. I invited him half of. He actually No invited ones, me no once ones. before to work together. No ones. No. I have a small kid, so No. their life is always do something, do that, and that. You live all your life here. Yeah, I have 4 kids, so I cannot work. My husband working, but for me it's difficult because I need to take care of the kids. Imagine. All right. Where did you learn that good English? I lived for some time in Switzerland. All right. You've been I in could not Switzerland. learn the Deutsch, so All right. Your the English was better. All right. You could get good job here with your English. Yes, I know, Yeah. I know. It's all about time now. It's the wonderful city. What can I say? Yeah. Nothing. So you could get anything here, but you have to have money then. Yeah. You have to make money. That's not what I say. I say that you don't need to move one Yeah. side to the Yeah. other, you know. You have Just to work. like, you don't need to go there to get something because you have everything here. That's the place. That's why Rocinha is the biggest favela for the South of America. Third biggest national urban forest in the world, Rocinha belong. Area Rocinha belong to Tijuca Forest because after here we go inside for you understand the reality. 25% from people, middle class people live in Rocinha, have better condition majority, but 70% have bad condition. It's poor people, no have money, get per money. Only 2-3 minimum salary. Minimum salary in Brazil at the moment is only 1,000, only 100 reais per month. For you understand, only 1,000, only 100 reais per month, $200. $200 per month. Salary minimum salary in Brazil is $200 per month. The people work a lot, all day, 8 hours, 6 days per week. All right. For $200. All right. $200. Understand it? Most of people who lives here, they work also here, or they go down. Majority work outside. All right. Working here, who is business, have a good condition better than majority, have a better condition than majority, and they have only work. Yeah, have the people 30% pay rent. Yeah, 65% have only house. Have your own 30% pay rent. Example, for live on the main street per month, small apartment 700, 600, Hey, 500 bye-bye, I reais. must go. Valeu, querida. Bom dia. She go now because she go work. I need to go. I need to buy some things for my kids. Valeu. All right. See you later. Bye. Jestem gdzieś wysoko na faweli Rocinha z pięknym widokiem. Zobaczcie, stąd widać nawet plaże Copacabana i Ipanema. Niesamowite jest to, że zwróćcie uwagę, że tutaj są budynki
no, w bardzo słabym stanie. Każdy inny, każdy inaczej budowany. A wystarczy spojrzeć w drugą stronę, aby zobaczyć penthouse'y milionerów, bogatych ludzi tuż obok. Nie wiem, czy będzie stąd widać. Jeden z tych budynków na dole to amerykańska szkoła. Uczą się tam bogaci Brazylijczycy. Nieprawdopodobne jest to, że tuż za rogiem, tuż za fawelą mieszkają bogaci ludzie. O tej porze, idąc przez fawelę, wydaje się, że jakby tutaj w tym momencie było jakieś święto, bo jest bardzo mały ruch. Odnoszę wrażenie, jakby dzisiaj była niedziela, jakby ludzie nie pracowali, ale tak naprawdę jest to roboczy dzień, ludzie pracują dzisiaj, ale w dzień na fawelach tak jest codziennie, ze względu na to, że wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, większość ludzi pracujących pracuje na dole, na Copacabana i Ipanema, i ich po prostu teraz nie ma tutaj, dlatego wygląda to, jakby fawele spały w tym momencie. Chodzimy teraz gdzieś do restauracji. Chyba. Wow. Aqui, take advantage. This is so beautiful. 200,000 people. Middle part, middle class people. Have better condition than majority, have car, live in building, apartments, big house. Jestem właśnie na dachu jakiegoś prywatnego domu. Zostałem tutaj zaproszony, musiałem zapłacić za to w sumie 5 reali, żeby wejść na ten dach, żeby zobaczyć widok na fawelę. Zobaczcie. Widok jest przepiękny. Pewnie zapytacie, w jaki sposób tutaj ludzie mają dostarczoną energię. Otóż energia dostarczana jest nielegalnie. Wszystkie słupy energetyczne, kable, które są, plątanina tych kabli, która tutaj się znajduje na tych fawelach, została wybudowana nielegalnie przez mieszkańców fawel. Mało tego, prąd, który jest tu dostarczany, nie jest opłacany przez tych ludzi. Także korzystają nielegalnie z energii elektrycznej, ale nikt nie robi z tego powodu problemu, no bo jednak ci ludzie muszą jakoś żyć, a przecież jakby im wyłączyli prąd, no to przecież nie dałoby się tutaj funkcjonować. Pewnie spytacie, kto płaci za ten prąd. Otóż za prąd płacą mieszkańcy, którzy mieszkają na dole. Ich rachunki po prostu są podwyższane o jakieś 30%, żeby pokryć koszta zużycia energii, z której korzystają tutaj mieszkańcy. Pracują na dole dla tych bogatych, wykonują prace, których ci bogaci nie chcą wykonywać. Dostają za te marne pieniądze. Także w jakiś sposób, przez to, że bogaci płacą za tę energię, która jest użytkowana na fawelach, jakby dokładają się do tej niskiej płacy, którą otrzymują ci biedni, pracując na dole. Właśnie poznałem tutaj chłopaków z Brazylii, którzy też są tutaj w celach nagrywania na YouTube'a. Nie wiem, czy są blogerami, czy nie są, ale od razu wszyscy chcieli ode mnie nazwę mojego profilu na Instagramie, aby dodać, wszyscy szukają. Yeah, follow us at Instagram. So all of you live around here? Yeah, he's from Colombia, but he's half Brazilian. And her father, yeah, I make we make video clips, music video clips. He sing funk. Yeah? He's a funk singer. Ah, all right, Yeah. nice. We started was small farm. Story. History from favela Rocinha 93 started. Dzielnica Rocinha, na której jesteśmy, dzielnica fawela Rocinha, na której jesteśmy, powstała w 1930 roku i rozrosła się do tego stopnia, że jest teraz największą fawelą w Rio.
Jestem właśnie w restauracji, nie ma ruchu, ale jest świetne graffiti zrobione przez mieszkańców. Nie umniejsza im to godności, szacunku przez to, że mieszkają na fawelach. Są takimi samymi ludźmi jak my wszyscy i tak samo jak ludzie, ci co mieszkają na dole, na Copacabana, bogaci, wszyscy jesteśmy równi. A to, że los chciał, że się tutaj urodzili, tak jest, jeden się rodzi tu, drugi się rodzi gdzie indziej. Ja się urodziłem w Polsce. Przechodzimy właśnie koło szpitala w środku faweli. Szpital jest, opieka zdrowotna w Brazylii, na fawelach też jest darmowa. I już wiem, w jaki sposób ludzie, którzy tutaj mieszkają na fawelach, dostają się na dół codziennie do pracy i na górę, bo tutaj nie ma autobusów, ale są takie prywatne busy i motory. Także w ten sposób ludzie dojeżdżają do pracy i wracają do domu. Ale za wszystko niestety trzeba płacić. I nie każdego stać, a pracować trzeba, także nie wiem, jak sobie radzą. Your camera now, after here, in the bag, okay? In the back? Now in the bag. Hi. What's your name? Artur. Artur. Nice to meet you. Espanhol or? No, Polish and English Polish only. and English, okay. Have you born here? Yeah, I was born here. I'm local. And you live here as well? I'm still living in the area. Happy? This is my place. Happy to live here? Yeah, of course. Why not? Look at this. Yes, it's beautiful. Przed chwilą przechodziłem tutaj alejką, głęboko w faweli jesteśmy i w tej alejce było chyba z 5 uzbrojonych gości. Wiadomo, że to są członkowie gangu. Wydawało się, jakby oni tutaj pilnowali tej okolicy. Nie wyglądało to tak, jakby, nie wiem, przyszli kogoś napaść, tylko pilnują tej okolicy, żeby był porządek. Z tego względu, że no tutaj policja się nie zapuszcza, więc ktoś musi tutaj pilnować porządku, żeby ludzie żyli normalnie, żeby tu nie było anarchii. Także no w sumie dobrze zorganizowali sobie w ten sposób system, który narzuca jakieś prawa i obowiązki mieszkańcom. Z tego co dowiedziałem się już wcześniej, są pewne zasady, których nie mogą łamać nawet mieszkańcy, narzucone przez gang, który zarządza daną fawelą. Między innymi na przykład w tej faweli jest taki regulamin, że mężczyzna nie może być z kobietą poniżej 18 roku życia. W niektórych fawelach jest to dozwolone, natomiast tutaj nie jest to zezwolone. Wiem, że mają system kar, czyli tak jak w państwie prawa, tylko że te kary są niezbyt cywilizowane. Za kradzież czegokolwiek, komukolwiek, grupa, która zarządza, czyli gang, który zarządza danym rejonem, daną fawelą, wymierza karę, jeżeli złapią kogoś, kto popełnił przestępstwo, ukradł coś komuś, czy zgwałcił kogoś, czy coś podobnego. Wiem, że za kradzież jest przestrzelenie ręki. I obojętnie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, widziałem to na filmach, także zobaczcie. Wygląda to strasznie, tak jak gdzieś w krajach arabskich, w Afganistanie, tam gdzie ucinają ręce. Tutaj podobnie na fawelach pistoletem zwyczajnie przestrzelają rękę. Tak jak już wcześniej mówiłem, na niektóre fawele w ogóle policja się nie zapuszcza. Tak jak tutaj, gdzie jesteśmy obecnie, ja nie wiem, jak ta fawela dokładnie się nazywa. Zdarza się, że są naloty organizowane przez jednostkę specjalną, która specjalizuje się w zwalczaniu gangów narkotykowych. Ta jednostka nazywa się BOPE. Był kiedyś taki film o tej jednostce, już zapomniałem tytuł, jak się nazywa. Elitarny skład czy coś takiego. Warto obejrzeć. No i jeżeli są naloty, no to za każdym razem ktoś ginie. Jest bardzo dużo kontrowersji związanych z tą jednostką, która jest bezwzględna, podobnie jak gangi narkotykowe walczą między sobą. Jeżeli wjeżdżają i chcą złapać jakichś dealerów
członków gangu nawet nie chcą ich złapać, po prostu ich chcą zabić. Często giną zwykli, niewinni ludzie, mieszkańcy. Często przez to, że po prostu nie zostali rozpoznani, że są zwykłymi ludźmi, tylko zostali wzięci za członków gangu. Podobno rocznie ginie tutaj około 5000 ludzi niewinnie lub winnie zabitych przez tę organizację BOPE. Często jest tak, że po prostu ludzie się znajdują w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, w ogniu krzyżowym, kiedy jest strzelanina, kiedy BOPE strzela do członków gangu, gang odpowiada i w tym momencie ktoś nadejdzie, czy to dziecko, czy to kobieta, obojętnie, no i często ludzie giną przez to. Także taka jest sytuacja tutaj w Rio, na fawelach. Idziemy właśnie przez jakieś ciasne korytarze w fawelach. Przed chwilą mijaliśmy 3 gości z gangu, uzbrojeni po zęby. Normalnie szok. Po prostu sobie na legalu chodzą. Tutaj nikt nie zwraca na to uwagi nawet. Pilnują okolice. Normalnie tutaj jest miasto w mieście. Nie byłem jeszcze w takim miejscu, żeby mijać tylu uzbrojonych ludzi. To, co przed chwilą widziałem w tych alejkach tutaj, jest czymś naprawdę wstrząsającym. Dzieci bawią się w tych korytarzach, małe dziewczynki dwuletnie, a obok stoi grupa uzbrojonych gangsterów. Pilnują okolicy albo pilnują swoich biznesów przed atakiem innych grup, które chciałyby odbić ich biznesy. I wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jakiś gang lub policja wjeżdża tutaj, aby zlikwidować tą grupę gangsterów. I w tym momencie bawią się dzieci i są w ogniu krzyżowym. Nieraz się słyszało o tym, że ginęły dzieci przez to, przez strzelaniny. Także jest to straszne, bo w takiej sytuacji nikt nie bierze pod uwagę osób niewinnych, które mogą się znaleźć. Take photos individual This is the only place government made buildings. projects in favela. How many people live here in these buildings? No, only 144 apartments. Only 144 apartments. All right, that's all. I don't know, but only 144 families got new apartments. Understand? All right. Zbytnio się państwo nie popisało, Now the biggest budując tylko 144 apartamenty dla mieszkańców. Apartamenty socjalne. You can try photos new streets because before it was small alleyway. Yes. But government dropped the house, set the building in the open new street because Nemco area now is new street. Federal government did. Lula, president. Nie mogę wyjść z podziwu tych wszystkich kabli, tej całej plątaniny. Jak to ktoś jest w stanie naprawić, jeżeli coś się tutaj zepsuje? Przecież jeżeli coś się zepsuje, to ktoś nie ma prądu. A tym samym ktoś musi przyjść i to naprawić. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Kolejne ciasne alejki. Nie wiem, jak tutaj można się nie zgubić. Zobaczcie. To jest labirynt. Już idziemy gdzieś z godzinę przez te alejki i ja już bym nie wrócił tędy. Jak miał teraz wrócić, to bym, nie wiem, wzywałbym Ubera. Wyjeżdżamy właśnie z tej najbardziej przyjaznej faweli Rocinha. Myślałem, że będzie naprawdę turystyczna, ale wcale taka nie była. Co chwilę mijaliśmy jakichś gangsterów z bronią maszynową. Także
było to jednak przerażające trochę. Także jedziemy na kolejną fawelę. Właśnie przyjechaliśmy na Copacabanę spotkać się z drugim naszym przewodnikiem, który pochodzi z drugiej faweli, z tej, gdzie jest dosyć niebezpiecznie. I on nas teraz zabierze tam, dlatego że mój przewodnik, którym jestem od rana, nie ma takich możliwości tam, dlatego że on nie pochodzi stamtąd. Także w tej chwili jedziemy, czy idziemy, nie wiem, na drugą fawelę, na tą mniejszą, ale mniej bezpieczną. Całkowicie odizolowanej, gdzie rządzą gangi narkotykowe. Przed chwilą mijaliśmy dwóch gości z gangu prawdopodobnie. Także kazali mi schować kamerę. Jest to, o czym ja mówiłem. Tutaj za rogiem stoją z bronią. Na pewno są strzelniny co chwilę, a tutaj są małe dzieci, które żyją obok. Vou ficar rico, eu vou ficar rico Go milionário. beach now. Vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia. Go beach now, check. Go beach. What? Go beach. Ah, they go to the beach. They should go beach. Dá que tudo Pietro. Dá, fala com ele, fica Alô, Pietro. Dá licença. Por isso que você tava reclamando No, aqui. no English. O garoto nota que não se maltratar ele, né? Aí você tem que correr atrás. Casa bonitinho. So, he lives here. In house with his son. Only two? Tem quantos filhos? Eu tenho 10. He has 10 sons. Mas aqui só mora eu e ele. Living with him, the son, baby. Understands? The Alright. other sons big, então live alone. He has 10 sons, 10 sons. but adults live alone. The baby living with him. Check the photo, the view for we live alone. No have wife. No. Wife go. Wife So go. he look Live alone himself. after only one child now. Yes. The baby son living with him because no have more wife. Wife go. All right. I have to go. And he goes to school. Go school. School? Now in home alone, try the animation. Animation for children. Então, ó, have study, school, is good boy, good Ele é boy. prata no Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu. Ó, jiu-jitsu. Oh my god, it's so beautiful here. Zobaczcie tutaj. Nieprawdopodobne. Jiu-jitsu now. Hello, Nice area. Children. let's play. Pega lá, pega lá. I have to go. Bye bye. Ontem eu lembrei da gente, do que a gente viveu. Girassol, Boa tarde, tudo bem? Hello. meu jardim. E daqui pra Hello. Esse é o Tayane. não tem essa. Speak English. Speak English. Senta melhor assim que a What is your name? My name is Tayane. I'm Artur. I want to buy one. Yes. Nie pozwolili mi jeść tutaj. Chciałem dać kobiecie zarobić. Tudo bem, princesa? Como vai? Ó, Nós colhemos no programa. Gymnastic girl from PPG. Gymnastic girl. Practice Yes. Gymnastic. E ela representa o Flamengo. Alongamento. Ela foi ouro. Clube Flamengo. Flamengo? Team. Flamengo Team. Alright, nice. Success. Lagoon, Copacabana Beach. Contam, divide Copacabana de Lagoon. Enjoy your time. Do fotos, do vídeo, and you can talk, okay? First we went Lá, roupa Rocinha, suja. over there. Okay. Now we are in Pavãozinho, Clube do Flamengo, de já tem Lagoon, clube. the lake. Przeszliśmy przez całą fawelę na sam szczyt. Jeszcze nad fawelę. Jesteśmy w jakimś buszu. Idąc przez tę fawelę mieliśmy chyba 6 grup różnych gangsterów, którzy pilnują swojego rejonu. Za każdym razem musiałem kamerę chować. Czy taka jedna rzecz, jak szliśmy przez ten busz, przez te krzaki, zabrali mi kamerę, powiedzieli, że tutaj nie mogę nagrywać, bo tutaj oni się kręcą, ci gangsterzy. Krótkofalówkę od razu dał znać
tym na górze, że my idziemy. Także wszędzie tutaj pilnują, mają obstawionych ludzi na czatach, po prostu pilnują i ostrzegają się nawzajem przed wejściem policji czy BOPE. Także można to zrozumieć, że tak sobie to wszystko zorganizowali. Niesamowite, jak tutaj ludzie żyją, jaki tu jest syf w niektórych miejscach. Śmierdzi strasznie. Watch this video now. Copacabana e Ipanema. Divide. Copacabana e Ipanema. Acordo be checked. The police. So they confiscate. Yeah, because From here. the gangs did not paid because it. All right, but Because it was this a favela. Yeah, the gangs didn't need to pay for work. No pay. Także wszystko jasne. Na tych fawelach oni sobie tutaj legalnie funkcjonują, ci gangsterzy. Nie boją się policji, ponieważ policja jest skorumpowana. Skorumpowana jest to. Hello. No i po prostu gangsterzy płacą jakiś procent policji za to, żeby siedzieli cicho, żeby nie robili nalotów tutaj na te fawele. Także korupcja jest dużym problemem w Brazylii. Zdarza się, że sami policjanci, którzy skonfiskują narkotyki od gangsterów, sami handlują tymi narkotykami. Także jest to bardzo skomplikowana sytuacja tutaj pomiędzy gangami a policją. Chyba nigdy się to nie zmieni, dlatego że każdy ma z tego jakieś profity. Taki młody chłopak musi wnieść na samą górę całą skrzynkę butelek. To już koniec pierwszej części podróży po Rio. Niespodziewanie Fernando, którego widzieliście, zaproponował, że może zabrać mnie następnego dnia na wyjątkową imprezę, która jest organizowana raz w roku przez gangi z Rio. Dlatego wkrótce powstanie też druga część filmu. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia.